Pierwsze lata Podchodzili pod okno. Jak każde życie moje zaczęło się. zatrzymał na dworcu wschodnim. Modliłam się, Cały wieczór były jakieś żeby Proszę o opowiedzenie historii swojego życia. Dzień dobry, nazywam się Maria Buko, pracuję w Domu Spotkań z Historią w Archiwum Historii Mówionej i w tym odcinku cyklu Słuchając Historii AHM w akcji chciałabym opowiedzieć o naszym projekcie dokumentacyjnym, nietypowym projekcie, ale na przykładzie którego myślę, że można dobrze wyjaśnić specyfikę funkcjonowania AHM-u w DSH. Jest to projekt Zapomniani Świadkowie XX wieku. No, jak mam nadzieję Państwo wszyscy wiedzą, Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta to największy i najstarszy zbiór nagrań historii mówionej w Polsce. Gromadziliśmy go przez lata i udało nam się dotąd zebrać ponad 6000 relacji w formacie audio i wideo i kilkadziesiąt tysięcy archiwalnych fotografii ze zbiorów naszych rozmówców. Tak ogromna i wielotematyczna kolekcja powstawała nie tylko przy udziale pracowników i współpracowników Karty i Domu Spotkań z Historią. My także przyjmujemy kolekcje od zewnętrznych badaczy, którzy po zakończeniu swoich badań socjologicznych, historycznych, etnograficznych czy jakichś projektów dziennikarskich z chęcią powierzają nam swoje materiały, tak żeby kolejni badacze mogli z nich korzystać i na nich opierać swoje badania. No właśnie, może się wydawać, że to Archiwum Historii Mówionej w DSH zajmuje się głównie typową pracą archiwizacyjną, czyli przyjmowaniem tych kolekcji, opiekowaniem się nimi, digitalizacją, opracowaniem, udostępnianiem, wreszcie popularyzacją. I rzeczywiście tak jest, to jest lwia część naszej pracy. I my z przyjemnością i z radością udostępniamy te materiały dalej, czy to profesjonalnym badaczom, czy osobom po prostu zainteresowanym historią lokalną, czy osobom szukającym dopiero inspiracji do własnych badań czy projektów artystycznych. Przy tej okazji chciałabym zaprosić Państwa na stronę www.audiohistoria.pl, gdzie znajdziecie katalog wszystkich dostępnych u nas zbiorów. No ale nie jesteśmy tylko archiwistami. Tak jak powiedziałam, to ważna część naszej pracy, ale nie jedyna. W zespole prowadzimy też własne badania dokumentacyjne, prowadzimy pomniejsze projekty tematyczne, o których mam nadzieję opowiemy Państwu w kolejnych odcinkach, ale dzisiaj chciałabym zacząć od projektu największego, przepastnego i takiego projektu wiodącego dla AHM-u w DSH, właśnie o zapomnianych świadkach XX wieku. W projekcie Zapomniani Świadkowie XX wieku zgromadziliśmy kilkaset relacji, które dotyczą przede wszystkim historii Warszawy i warszawiaków, ale nie tylko. Przez lata, jeżeli mieliśmy taką możliwość, nagrywaliśmy też relacje najstarszych mieszkańców innych regionów Polski, kiedy mieliśmy współpracownika w terenie i kiedy zgłaszały się do nas osoby chcące podzielić się swoją historią. No, jesteśmy instytucją kultury miasta stołecznego Warszawy, więc siłą rzeczy nasz obszar działania i zainteresowań skupia się tutaj w rejonie warszawskim. I relacje dotyczące Warszawy i warszawiaków to jest około 80% tego zbioru Zapomniani Świadkowie XX wieku. Dlaczego Zapomniani Świadkowie XX wieku to nietypowy projekt, tak jak powiedziałam na początku? No, jest to projekt bez sztywno ustalonej daty początkowej. Nie planujemy też jego końca. Nie ma kierownika projektu czy zewnętrznego grantu, który finansuje ten projekt. Jest to projekt realizowany w ramach naszej działalności statutowej finansowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jest to projekt, który jest naszą codziennością. Przyjęliśmy w Archiwum Historii Mówionej metodę nagrań narracyjnych i biograficznych, co oznacza, że naszych rozmówców prosimy o opowiedzenie historii ich całego życia. Jest to trudne zadanie, które czasem realizowane jest w ramach wielu spotkań i niektóre nagrania trwają po kilkanaście godzin. My dopiero usłyszawszy
opowieść danej osoby, zadajemy pytania, które dotyczą zarówno bezpośrednio słyszanej właśnie narracji, jak i naszych własnych zainteresowań badawczych. No, dzięki temu zbiór jest bardzo obfity i bardzo szeroki. Jest świetnym materiałem, myślę, dla badaczy zajmujących się historią społeczną czy historią codzienności. I myślę, że rzeczywiście, jeżeli nie udało się czegoś znaleźć w innym zbiorze historii mówionej, to warto jeszcze zawsze zajrzeć do Archiwum Historii Mówionej, Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta. No i właśnie te takie nagrania z przysłowiowymi, zwykłymi ludźmi, przede wszystkim z rejonu warszawskiego, trafiają do projektu Zapomniani Świadkowie XX wieku. Dlatego powiedziałam, że na przykładzie tego projektu można opisać specyfikę funkcjonowania naszego AHM-u, bo w przeciwieństwie do innych archiwów historii mówionej w Polsce, my nie funkcjonujemy przy muzeum zajmującym się konkretnym okresem historycznym czy konkretnym wątkiem historii. Nie znajdujemy się też przy instytucji zajmującej się daną historią lokalną, przy jakimś muzeum etnograficznym. No i to jest skupię się na zaletach, to jest wielka zaleta naszego zbioru, że jest on tak zróżnicowany, czyli rzeczywiście my nie nagrywamy tylko wywiadów z powstańcami warszawskimi, czy tylko wywiadów związanych z danym regionem Polski, choć rzeczywiście, tak jak wspomniałam, Warszawa jest naszym priorytetem. No właśnie, i nagrania, które są u nas zgromadzone, to materiał, który może służyć badaczom z różnych dziedzin, ale służy też nam. I to jest kolejny etap naszej pracy z projektem Zapomniani Świadkowie, czyli poza tym, że jesteśmy archiwistami, poza tym, że jesteśmy dokumentalistami, to przy tym projekcie także jesteśmy popularyzatorami historii. Nagrania z tego projektu służą nam w dużej mierze do budowania internetowej mapy Warszawy, z której jesteśmy bardzo dumni. Warszawa zapamiętana dsh.waw.pl. Tam wycinki ze zgromadzonych w ramach projektu nagrań dotyczące konkretnych adresów w Warszawie umieszczamy na mapie współczesnej Warszawy. Umieszczamy tam też fotografie z albumów naszych rozmówców. No i dzięki temu ta historia wychodzi z archiwów i wraca na ulicę, zarówno wirtualne, jak i te prawdziwe, bo kiedy jest pogoda, kiedy można spędzać czas na zewnątrz, organizujemy też spacery śladami tych wspomnień zamieszczonych na mapie. Jest to takie doświadczenie międzypokoleniowe, z którego jesteśmy również bardzo dumni. Poza tym nagrania gromadzone w ramach tego projektu są wzbogaceniem, a czasem wręcz budulcem wystaw robionych przez zespół Domu Spotkań z Historią. No i wreszcie, last but not least, te wspomnienia warszawiaków i osób związanych z Warszawą publikujemy w serii Warszawa Zapamiętana, którą również mam nadzieję, że Państwo znacie. Jeżeli nie, to serdecznie polecam. Są to opowieści o kolejnych etapach historii Warszawy, opowiadane właśnie przez świadków, których nagraliśmy w ramach projektu Zapomniani Świadkowie XX wieku. No jak się zapewne Państwo spodziewają, ja też nagrywam w ramach projektu Zapomniani Świadkowie XX wieku. No i myślę, że to nie przypadek, że osoby wypowiadające się w tym cyklu przechodzą też do wątków osobistych, opowiadając o tym, co historia mówiona zmieniła w ich życiu. Rzeczywiście takie bezpośrednie spotkania z seniorami to jest doświadczenie pozwalające zyskać jakąś zdrową i krzepiącą perspektywę na własne życie. To nie jest przesada, rzeczywiście pamiętam każdego z moich rozmówców
Rzeczywiście też przy spacerach po przeróżnych dzielnicach Warszawy te spotkania wspominam. Każda z tych biografii pozostawiła we mnie jakiś ślad. Te osoby przyjmowały mnie jak bardzo oczekiwanego gościa. Muszę sobie też Państwu wyobrazić, że takie wielogodzinne opowieści o własnym życiu to jest doświadczenie zbliżające dla obu stron. Jeżeli ktokolwiek z moich rozmówców czy ich rodzin ogląda to wystąpienie, to oczywiście mam nadzieję, że nie zawiodłam i że również Państwo wspominacie miło te spotkania. Ja jestem zawsze bardzo wdzięczna za zaufanie, jakim jestem obdarzona. I że takie przekraczanie swoich granic i rzeczywiście podjęcie wspólnej refleksji nad całym życiem z osobą, której się przecież nie zna. Mam nadzieję, że to, jak te wywiady opracowuję potem i staram się je wykorzystywać w dalszej pracy historycznej, jest jakąś formą nagrody za podjęty trud udzielenia takiego wywiadu. Tak jak powiedziałam, projekt Zapomniani Świadkowie XX wieku trwa i nie ma zamiaru się kończyć. My nasze sieci badawcze zarzucamy szeroko, także można do nas samodzielnie się zgłaszać. Jeżeli ktoś jest gotowy opowiedzieć swoją historię, można do nas zgłaszać babcię, dziadka czy sąsiada, seniora. W obecnych warunkach oczywiście nagrania wstrzymaliśmy, ale mam nadzieję, że jak najszybciej spotkamy się wszyscy w dobrym zdrowiu i będziemy mogli kontynuować naszą pracę dokumentującą życie warszawiaków. Tymczasem zachęcam do przeglądania i korzystania tego, co dotąd udało nam się zgromadzić w ramach projektu i samodzielnego przeczesywania zapisanej przez nas z wielką pomocą naszych rozmówców historii Warszawy i warszawiaków XX wieku.